Dlaczego to ja nagrywam? Hi everybody and welcome to the first video on my channel. No chyba zaczniemy liczyć moje stare filmy. Lepiej nie bierz mi pod uwagę. Dobra. Film będzie prowadzony po polsku, ale są dostępne angielskie napisy. I polskie, jakby ktoś chciał. Więc zapraszam do oglądania. Pragnę jeszcze zauważyć, że w filmie mogą się pojawić przekleństwa, aluzje seksualne i żarty z fandomu Bronis. Mogą się pojawić, ale nie muszą. Po prostu wideo jest przeznaczone dla najmłodszych. Więc zacznijmy od początku. O czym jest ta seria? W wielkim skrócie, robienie moda do Minecrafta w narzędziu o nazwie mCreator. Ogólnie rzecz biorąc, nie jestem w tym narzędziu nowy. I nawet dla pewności niektóre wersje archiwizuję. Bo przykładowo wersja 20.22.1 nie wspiera przykładowo wersji Minecrafta 1.12.2, która moim zdaniem jest najlepszą, jeżeli chodzi o duże mody, bo dużo mocy komputera nie zużywa. Ale czas płynie, więc na tą wersję moda typu dodatek do survivalu raczej się nie nadaje. A nawet mody oferujące inne gameplaye mogą się nie nadawać. Bo w nowszych częściach Minecrafta zostało dodane wiele pomocnych funkcji, których oczywiście można odtworzyć na starszych wersjach, ale wygodniej jednak użyć nowych wersji. Teraz trochę pogadajmy o założeniach powstającego moda. Jak chcecie to pominąć, to przejdźcie do podsumowania na pasku postępu. Okej, więc czas porozmawiać o podstawie moda. Wersja gry. No tutaj wybór jest prosty. 1.21. Dlaczego? Bo jest najnowszą wersją gry, która jest wspierana przez mCreatora, kiedy to piszę. Wcale nie tak, że jest jedyną. I większość znaczących współcześnie modów do Minecrafta, jak Create, nadążają za nowymi wersjami. A może zanim zrobię tego moda, wyjdzie 1.25 i nowe psy. Gdyby w przeszłości użyć tej logiki do pszczół, to byłby 1.19.5, a nie 1.25. Dobra, lecimy dalej. Kategoria. No, to powinno być najważniejsze. Ja osobiście dzielę mody na 4 kategorie. Mody oferujące nowe doznania. Jak kiedyś, Aether lata temu. Do dziś! A bo do tej kategorii należy mój starszy mod, który powstał do użycia w mapce fabularnej. Drugą kategorią są mody dodające nowe mechaniki do istniejącej gry. Albo znaczy rozbudowujące istniejące mechaniki. Jak wcześniej wspomniany Create albo Apotheosis. Jak chcecie przykład magiczny. Ale on rozwija znacznie istniejące mechaniki, a nie dodaje nowe. Kolejną kategorią są mody Vanilla Plus, które nieznacznie podrasowują grę. Przykładowo dodając ambienty do wszystkich biomów. Bo aktualnie są tylko w oceanach i netherze. Też do tej kategorii można dodać JEI. A ostatnią kategorią są mody typu beczka, beczunia, beczuszka, albo dla młodszych hihihaha. Ogólnie mody zrobione dla śmiechu. Nie muszę chyba tej kategorii wyjaśniać. Więc nie będę bardziej przyciągać. Wyborem jest opcja druga. Bo zrobienie moda, który sam w sobie jest gigantyczny, wymaga dużo czasu. Formulation zajmuje bardzo dużo czasu. A to była liniowa mapa fabularna, nie survival. A Vanilla Plus to nie moja bajka. A, jeszcze zapomniałem, że mod będzie bardziej iść w magię niż w techniczne. Mod Loader. Dla osób nie będących w temacie. Co to jest mod Loader? Kojarzycie Forge'a? No to tym to jest. Surowy Minecraft słabo wspiera modyfikacje. Ostatnio się to poprawiło przez datapaki, ale mod Loader nadal daje większe możliwości moderom. Okej, mi się przypomniało, że wiele osób modujących grę lata temu mogą nie ogarniać, po co jest ten punkt. Bo przecież tylko Forge był i jest. No właśnie nie. Od zawsze były alternatywy. Ale przez większość czasu Forge dominował. Do pewnego czasu. W konkurencji była pewna próżnia, ale rynek nie lubi próżni. Więc w pewnym momencie wyszły inne modloadery. Fabric, Quilt,
i Neoforge, w którym mam największe nadzieje, bo jak mi wiadomo, to, że Forge'em coś złego się dzieje. A on jest odnogą oryginalnego Forge'a. No szkoda, że na rynku nie ma modloadera, który daje radę odczytać mody z innych modloaderów. To byłoby super. Ale na dzień dzisiejszy robię na Forge'a. Ale kiedyś mam plan zrobić kompilację na Neoforge'a, bo wspieram projekt. Ale Forge ma już bogatą bazę i nie chce być bucem, który robi moda nie robiąc dla Forge'a, utrudniając robienie paczek modów. Tematyka. No i dotarliśmy do ostatniego punktu. Tematyka, czyli to, co realnie będzie w modzie. W tej chwili wybraliśmy kubek, nie zawartość. Ogólnie chciałbym rozwinąć to, co już jest i zostało przez ostatnie lata zaniedbane przez twórców, jednocześnie, które ma małą uwagę od innych twórców modów, albo robią to w nieciekawy sposób. Więc nowe wymiary wypadają. Oto dodanie czegoś dodatkowego, nie rozwinięcie. Overworld też nie jest niezadbany, a Nether od 1.16 też ma coś w sobie, więc zostaje End. I możecie się zapytać, dlaczego End, skoro moderzy i tak rozwijają swoje koncepty? Powodów mam dwa. Dla porównania użyję moda o nazwie Better End. Po pierwsze, wersja na Forge'a jest tylko 1.16x, czyli ze twoją paczką ukochanych przez lata modów na Forge'a w niego nie zagrasz, tylko na fabryku, który z obserwacji wynika, że jest głównie do Vanilla Plus, a o takim Neo Forge to se możesz pomarzyć. Punkt drugi ignoruje klimat i założenia Endu. A czym z założenia jest End? Żeby się tego dowiedzieć, wystarczy cofnąć się do jego powstania. Tam jedyne co było, to wyspy, smog i pustka. A teraz spójrzmy na to, jak on się zmienił. Wyspa została, ale dalsza część Endu, pomimo pojawienia się nowych lądów, to dalej trzymają zasadę pustki. Był Horus, przez jakiś czas miasta, ale poza tym to sama pustka, jak kosmos, gdzie przez kilometry można było znaleźć dosłownie nic. A tymczasem w takim Better End jest dosłownie napchane tyle, ile się da. Tam nie ma pustki, to nie jest End. I oczywiście, że to jest mod, jak ktoś chce z nim grać, to niech na nim gra. Ale jak ktoś, jak ja, uważa, że ten mod zabija klimat Endu, to mam nadzieję, że mój da radę osiągnąć zamierzony efekt. Podsumowanie. Będę robił moda dodającego treści do wymiaru End, używając mod loadera Forge, ale możliwą wersją NeoForge w przyszłości. I na wersję 1.21, ale może się to zmienić na Minecraft 1.25. Ale dobra, to brakuje najważniejszej rzeczy. Rzeczy, bez której nie można robić moda. Czyli nazwa. I wpadłem w tym momencie do ciekawego rozwiązania. Bo tutaj ciekawostka. Aktualnie w polskiej wersji gry wszystkie przedmioty z Endu używają poprawnej nazwy własnej. Ale w przeszłości przed 1.9, to było już 8 lat temu, w polskiej wersji gry nie nazywali to Endem, tylko Kresem. I o tym pewnie mało wie, bo jak ktoś grał w Minecrafta w tamtych czasach w Polsce, to i tak duża szansa była, że grał po angielsku. Więc dla hołdu tej nazwie postanowiłem poprosić mojego znajomego, by przebudował pisownię na angielską i stąd się wzięła nazwa angielska Kres. Rozpoczęcie robienia moda w Emketorze jest stosunkowo proste. Ustawiasz parametry moda i czekasz, aż program zrobi obszar roboczy. To może trochę potrwać. U mnie to było 25 minut z groszami. Pierwsze co postanowiłem zrobić, to coś, co będzie zachęcało do dalszej eksploracji Endu. Więc wpadłem na pomysł run. Czym one mają być? No, kolejna odmiana mikstur. W sensie kiedyś robiłem moda, który miał dodawać rzeczy związane z modem Create. Taki mod dodatkowy. Niestety natrafiłem na ściany w postaci
dziwnego stanu kwantowego. Kiedyś o nim więcej opowiem, ale w tamtym modzie był koncept czegoś, co by pomagało używać mikstur. Więc runy to jest ten pomysł, ale bieda edition. W sensie, polega to na tym, że zamiast wypijać miksturę i dostawać efekt czasowy, albo rzucić pod siebie, by było szybciej, to możesz taką runę włączyć i wyłączyć. Jak jest włączona, to daje efekt. Nie zabiera sobie sekundy działania. No chyba, że masz już ten efekt. Wtedy pomimo włączenia, to ona zużywać się nie będzie. Więc tyle ze teorii. Czas na praktykę. Jako teksturę do run użyłem kryształu ametystu. Przekolorowałem go. You're going to the Poland dimension. Poland. Oh my god, no. Come to Poland? No. Come to Poland? No. You're going to Poland! I dodałem efekt takiego pulsowania, żeby wyglądał na magicznego. Po czym dodałem przedmiot. To była runa bez efektu. W przyszłości będzie używana do tworzenia tych z efektami. No właśnie, skoro o nich jest mowa, to zacznijmy ich temat. Na początku, by stworzyć bazę kodową dla dalszych run, zrobiłem runę z efektem odporności na ogień. Dlaczego? Bo w sumie to najczęściej używane przeze mnie mikstury. Zawsze jest na moim pasku jak mogę. Więc postanowiłem dodać takiej runie kolor mikstury i podczas tworzenia dodałem dwa parametry. 1. Nie stakuje się. 2. Może się zniszczyć. Czyli mam pasek wytrzymałości. Po czym dodałem dwa skrypty. Jeden pod prawy przycisk myszy, czyli włączenie i wyłączenie runy, a drugi to co Tik sprawdzał, czy jest włączony. A jak tak, to dawał efekt na krótką chwilę. Ale on jest stały, bo jest ciągle odnawiany, jak runa jest aktywna. I co? I to zadziałało. What? What? He eating the stones. KM1 Stone. Yummy. KM is a dragon? Ale efekt nadawany był na 2, więc zeszłem na 1 i co? I tym razem nie działał. Czemu? No okazało się, że wykrywanie czy ma się efekt po poziomie nie jest dobrym pomysłem. Bo jakimś cudem efekt na poziomie 1 ma numer 0. Tak samo jak brak efektu. Po czym się okazało, że element sprawdzający czy jest efekt istnieje, ale z błędem ortograficznym. Dlatego wolę szukać elementów ręcznie. Po poprawkach mechanizm zaczął działać. Dawał odpowiedni poziom efektu i zabierał punkt co sekundę. Bo na tyle jednorazowo dawał ten efekt na pętlę. I oczywiście nie było luki, jak zaklęcie nie działało. Wyjątkiem był efekt niewidzialności i widzenia w ciemności. Ale mało poprawki i działało poprawnie. Okej, więc skrypt działa. Czas na pokazanie graczowi, czym to jest i inne dane. mCreator ostatnio dodał taką fajną rzecz, jak customowe opisy. W sensie nie tak, że wpisujesz co chcesz, bo to było od zawsze, ale że opis może się zmieniać. Więc postanowiłem zrobić opis jak w przypadku mikstur, czyli nazwę efektu i czas w nawiasie. Więc jak to zrobiłem? No zrobiłem po pierwsze wykrywanie przedmiotu i dodawanie im kluczy. Zaraz, jakich kluczy? No takich kluczy, albo takich. No trochę ich jest i mogę ich zrobić więcej. Po prostu to jest widoczne z zaplecza. Ale gra w zależności od języka zastępuje ten tekst poprawnym. Proste działanie. Teraz już wiesz. A następnie to trzeba było zrobić licznik. I tutaj przychodzi matematyka. Minuta była łatwa. Po prostu liczę ile zostało. Dzielę to przez 60 i zaokrąglam w dół. A w przypadku sekund robiłem to samo. Ale pozostałe minuty mnożyłem z powrotem przez 60. Te liczby odejmowałem czas runy. I w ten sposób mamy minuty i sekundy. Wystarczy tylko poprawić wizualia i gotowe. Mamy czytelny licznik. W sumie runy zrobiłem w jeden dzień. Szkoda, że następne rzeczy tak płynnie nie wychodziły. Po zrobieniu run z efektami pokazanymi na ekranie przyszedł czas na jakąś strukturę. Oczywiście mogę pójść linią najniższego oporu i walnąć jakiś domek drążący się co 2 km albo więcej, ale ja nie lubię iść takimi ścieżkami i przez to często trafię na pokrzywy, ale walić to. Więc przyszedł mi pomysł na strukturę, która będzie zachęcała do wielokrotnego odwiedzania. Czyli po odkryciu przez jednego gracza nie będzie pustą lokacją wkurzającą innych spóźnionych graczy. Czyli do czego będzie służyć? Będzie takim endowym beaconem.
ale z jedną lokacją. I po aktywacji będzie dawał jeden specjalny efekt, niezwykle przydatny do dalszej eksploracji. Zacząłem od wybudowania samego szkieletu struktury. To była wieża z planowaną dekoracją na czubku, ale to zostawię na później, bo ona będzie wymagała więcej uwagi później. Tak, to będzie cierpienie, ale z happy endem. Okej, więc szkielet skończony, więc czas zająć się mechanizmami w strukturze. Więc zrobiłem pierwszy nowy blok, czyli filary z runą na boku. Żeby wieża działała, to musisz te wszystkie runy wyłączyć, ale to nie było jedyne ich zadanie. Drugim obok włączenia wieży było wykrywanie, czy wszystkie bloki w osi Y nad i pod blokiem pasowały do schematu. A po co to było? No chciałem, by nie można było zniszczyć wszystkiego i pozostawić tylko same bloki ze skryptami, więc postanowiłem, że po zakłóceniu samego wyglądu struktury, nie liczymy fundamentu, ma się stać bezużyteczną kubką bloków. Na początku się miał cały niszczyć, ale szybko z tego pomysłu zrezygnowałem, a z tematu wizualnego bloku ten blok dostał słowo w alfabecie galaktycznym. Tutaj nie chodzi mi o Aura bez Google, po czym do reszty bloków użyłem tekstu słupa z podstawowej gry, by nie duplikować tekstu. Kolejnym blokiem był blok środkowy. On nie miał własnej tekstury, a jedyne czym się różni od tych bocznych, to to, że go samego sobie się nie wyłączało. Miał inny schemat Y do skanowania i był głównym blokiem, który wyłączał wieżę z użytku w razie naruszenia struktury. Nic ciekawego. Następną rzeczą była to dekoracja na górze wieży. Nie miałem pojęcia wtedy, jak to będzie wkurwiać. Koncept był taki, że była to latająca, obracająca się kostka, która w stanie aktywnym wysuwała swoje rogi, by pokazać swój ala ametystowy środek. Pierwszym konceptem było użycie komendy, by postawić w bloku z wydrążoną za pomocą kolizji komorze przedmiot z modelem kostki. Niestety plan nieudany. Zapomniałem o niskim render dystansie przedmiotów i to było bardzo widoczne w przypadku tak dużego obiektu. Upatrz, śpinuje. Jesteś śpi. Oh yeah! Bin Cube! Finally! Kolejnym pomysłem było użycie modelu mobów, ale szybko zrezygnowałem z tego pomysłu, bo wpadłem na ciekawą rzecz, a dokładnie plugin. GekonLib przyszedł z odsieczą. On pozwala tworzyć customowe animacje do mobów, ale nie tylko. On dodaje jeszcze animowane itemy i bloki. I to było to. Oczywiście nie udało mi się to ogarnąć w pierwszego dnia jego używania, ale po czasie ogarnąłem jak i co robią poszczególne pliki. This is beautiful. Wait, I gotta get it. Don't go off. Cam, this cube has cured my mortality. I am now immortal. Yes. Yes! Przykładowo za pierwszą próbą to w ogóle animacja nie działała, bo pomimo, że animacja ID 0 była, to ją nie wykrywało. Okej, po 2 dniach pracy nad jedną jebaną obracającą się kostką udało mi się ją dokończyć. Dalsza praca nad mechanikami wieży poszły gładko. Szybko możliwość aktywacji się pojawiła i nadawanie efektu. Jako placeholder użyłem efektu świecenia. Więc to było koniec problemów? Oczywiście, że kurwa nie. Kolejną rzeczą było generowanie struktury. I oczywiście można było ją walnąć wszędzie, ale chciałem wykorzystać opcję customowego generowania. Czy oni to wyrzucili? Oczywiście jak nie Minecraft to M-Creator. Daj kłody pod nogi. Podczas pracy nad tą latarnią czułem się jak mieszkaniec Equestrii, próbujący żyć normalnie po roku 1000. Co chwilę jakiś nowy problem. Okej, więc postanowiłem zmienić taktykę. Struktura spawnowana to był pojedynczy blok, który sprawdzał warunki spawnu. Jak były niespełnione, to nie generował. Czy to jest jasne? I co? I chuj! Okazało się, że generowane bloki mają problem taki, że ani skrypt stawiania nie działa podczas generowania, ale i random tick speed też nie działał. To były randomowe bloki, które normalnie wygenerowałyby strukturę, ale one tego nie robiły. Bo nie! Więc postanowiłem coś przetestować, bo skoro skrypt bloków nie działa, to może Entity by działało. W końcu w strukturach pojawiały się moby, a im AI działał.
I wtedy o tym nie wiedziałem, ale to był kierunek w dobrą stronę. Po testowym wygenerowaniu struktury okazało się, że kurczak normalnie chodził. Eureka! I szybko zrobiłem moba o nazwie Stachu. Kiedyś lore tego imienia może opowiem. I dałem mu model kury. Bo czemu nie? I oczywiście na początku to tak średnio działało, bo czasami były puste bloki. Czasami generowały się częściowo, ale już jakiś postęp był. Następnego dnia przypomniałem sobie, że mój znajomy Whipsy wysłał mi wątek o podobnym problemie i był tam filmik człowieka, któremu udało się to ogarnąć. I zrobił to samo co ja, ale on przyłączył pewną bazową opcję, która normalnie była wyłączona. I oczywiście po przyłączeniu wszystko zaczęło działać. No kto by się spodziewał? Okej, więc po co ten skrypt w ogóle potrzebny? No on sprawdzał kilka rzeczy. Pierwszy z nich to, czy 4 najbliższe koordynaty też mają docelowy biom. To dla upewnienia się, że struktura będzie na biomie docelowym. Drugi z nich to po prostu lepiej dopasowuje obiekt do rzeźby wyspy, by teren wyglądał naturalniej. A trzeci i najważniejszy z nich to jest odległość od koordynatów 0x i 0z. Tak! Struktura w moim modzie będzie się generowała w zależności od odległości od środka endu. Jeżeli skrypt wykryje, że koordynaty nie pasują do obszaru, do którego on należy, to mówi: oj nie, panie Areczku. Istnienie jest dla zarządu, a dla ciebie jest tylko nie istnieje. W dużym skrócie ta wieża będzie generować się od 4000 do 4100 metrów od centrum. To daje pierścień o grubości 100 metrów, gdzie mogą się generować. Ale jak to wykryć? No by to wytłumaczyć, wykorzystam mapę teoretyczną endu. Na środku jest centralna wyspa, a czerwony pierścień to jest miejsce możliwego wygenerowania. A niebieska kropka to generująca się struktura. My widzimy, że spełnia warunki odległości, ale nie możemy po prostu powiedzieć skryptowi: hej, spójrz, warunki spełnione! No nie, on musi mieć matematyczny dowód, że jest na dobrym miejscu. Musimy znać tą linię, a jedyne dane jakie mamy to x i z. I widzicie co ja? To jest Pitagoras! Więc wystarczy wzór Pitagorasa przerobić na skrypt i gotowe. Mamy odległość. To jest takie proste. No, wszystkie przeszkody w temacie tej latarni są za nami. Zostały tylko dźwięki. Tutaj nie ma o czym gadać. Użyłem dźwięków z Minecraft i je pomiksowałem. I wyszło mi coś takiego. No i tyle! Trochę montowanie tego materiału mi zajęło, ale warto było. I mam nadzieję, że nie muszę o pewnych rzeczach przypominać. Materiału z tego moda jeszcze trochę mi zostało, a go jeszcze nie skończyłem, więc będzie jeszcze więcej. Nie mówiąc o tym, że mam pomysł na filmiki z inną tematyką, ale to w przyszłości. No to co? No to do widzenia!